Gdy po raz pierwszy zobaczyłem w internecie Google Meta Quest 3 zaraz po ich premierze, stwierdziłem, że jest to chyba pierwszy sprzęt VR, który ja naprawdę chciałbym kupić i posiadać tak po prostu na co dzień, żeby móc sobie z niego korzystać, ponieważ w poprzednich latach moja styczność z goglami VR ograniczała się do jakiegoś chwilowego wypożyczenia od kogoś, czy zagrania na targach, także miałem już na głowie na przykład jakieś chyba devkity Oculusa pierwszego, miałem na chwilę starsze HTC Vive pierwszej generacji, PlayStation VR i wszystkie te gogle, choć chwilowo sprawiały mi sporo fanu, to miałem wrażenie, że na dłuższą metę ja po prostu przestanę ich używać po miesiącu czy dwóch. Dopiero zamawiając Questa 3 czułem, że jest to sprzęt, który ja nadal będę chciał używać nawet za pół roku czy za rok. No i się nie myliłem, ponieważ mam go od końcówki listopada, teraz mamy czerwiec i choć w lato mniej czasu spędzam na graniu w gry, to Quest 3 nadal jest u mnie w użyciu. Ten film nie będzie jednak typową recenzją, gdzie ja Wam wymienię po kolei wady i zalety, a następnie porównam do poprzedniego Questa 2, bo nawet nie miałem z nim styczności. Po prostu chciałbym na luzie opowiedzieć Wam o moich doświadczeniach z tym sprzętem, o przemyśleniach po ponad pół roku posiadania go jako użytkownik, który wcześniej tylko okazjonalnie mógł zagrać na jakichś starszych goglach VR. I mimo tak pozytywnego rozpoczęcia nie będzie to też film, który tylko i wyłącznie będzie wychwalał ten sprzęt, ponieważ Meta to firma, która ma wiele problemów ze swoimi urządzeniami oraz usługami. Sprawić to potrafi wiele frustracji i myślę, że chociażby większość osób prowadzących jakieś profile na Instagramie będzie o tym dobrze wiedziała. Przy okazji opowiem Wam też o kilku różnych problemach, o których raczej nie dowiecie się z przeróżnych recenzji, a przynajmniej ja nie dowiedziałem się te pół roku temu przed zakupem Questa 3, że na przykład support praktycznie nie istnieje. A to nie jedyny problem Questa 3 i ogólnie wszystkich Questów od Mety. Zapraszam do materiału. Już na początku, czyli przy samym zakupie Questa, pojawiły się, powiedzmy, pewne małe niedogodności. Meta ma program poleceń, dzięki któremu jeżeli kupicie z czyjegoś linka, to zarówno osoba polecająca, jak i Wy dostajecie po $30 na swoje konta do wykorzystania na aplikacje i gry w sklepie Questa. Środki te powinny zostać przypisane do konta od razu w momencie pierwszej aktywacji gogli. I tak się składa, że w moim przypadku to się nie zadziało. Środki nie pojawiły się ani u mnie, ani u osoby polecającej, a więc musiałem napisać do supportu. Na początku kazali mi czekać kilka dni, ale oczywiście nic to nie zmieniło. Po kilku dniach im się przypomniałem, stwierdzili, że no dobra, skoro tych środków nadal nie ma, to przepiszą mi je ręcznie. No i fajnie, dostaliśmy po $30. Kilka dni później także sam wysłałem link innej osobie, więc ją poleciłem. Wtedy już wszystko automatycznie zadziałało, oboje dostaliśmy hajs, więc pomyślałem, że był to jakiś jednorazowy błąd, ale myliłem się i to bardzo, o czym powiem później. A swoją drogą, jeżeli ktoś z Was planuje kupić Questa, to polecam właśnie skorzystanie z mojego linku, który jest w opisie pod filmem, a dzięki temu zarówno Wy, jak i ja dostaniemy kasę do wykorzystania w sklepie Mety. A więc przejdźmy już do samych gogli. Od razu po otwarciu pudełka i wyjęciu gogli one wcale tak nie wyglądają. To, co tutaj widzicie z tyłu, to jest dodatkowy pasek, który musicie kupić oddzielnie, ale o tym powiem za chwilę. Domyślnie gogle przychodzą z takim oto materiałowym paskiem, który według mnie jest naprawdę niewygodny i szczerze mówiąc ciężko było mi z tym paskiem trzymać gogle na głowie dłużej niż godzinę. Po prostu niezależnie od tego, jak go ustawiłem, albo gogle za mocno mnie ściskały tutaj w czoło, albo pod oczami i twarz naprawdę mocno po godzinie zaczynała mnie boleć. Pewnym rozwiązaniem tego problemu było przyczepienie na rzepy powerbanka z tyłu. Dzięki temu waga trochę lepiej się na głowie rozkładała, nie było już takiego dużego ucisku na twarz, a przy okazji można było pociągnąć kabel do ładowania gogli i wydłużyć tym samym czas działania, który na wbudowanej baterii wynosi mniej więcej od godziny do 2, zależnie od tego, co robicie, także ten czas działania też nie jest zbyt długi. No ale kabel taki wiszący od powerbanka, no jest to po prostu niewygodne. Ten powerbank się tam majta z tyłu, kabel też wisi, trzeba oddzielnie ładować jedno, oddzielnie ładować drugie. A i tak ostatecznie interfejs twarzowy, który przychodzi domyślnie z Questem,
także nie należy do najwygodniejszych i ja tutaj mam założony interfejs od innej firmy. Także zacznijmy może od tego paska. Jeżeli trochę się orientujecie, to być może już zauważyliście, że mam Elite Strap z baterią od Mety, czyli oficjalny pasek do Questa trójki, który wiele osób uważa za jedną z najgorszych możliwych opcji do wyboru, ponieważ jest bardzo drogi w porównaniu do rozwiązań firm trzecich. Dlaczego więc postanowiłem wywalić tyle hajsu i kupić ten pasek Mety? Głównie z jednego powodu. Rozwiązania firm trzecich działają jak zwykły powerbank. Jeżeli podłączycie pasek z baterią od jakiejś innej firmy w trakcie rozgrywki, to po prostu zaczyna on ładować wbudowany w Questa akumulator i tyle. Natomiast pasek Elite komunikuje się z Questem. W interfejsie możemy zobaczyć poziom obu baterii i przynajmniej z opisu na stronie Mety wynika tak, że Quest nie korzysta ze swojego wbudowanego akumulatora, tylko pobiera całą energię potrzebną do działania z akumulatora w pasku. A dopiero gdy ten się rozładuje, to zaczyna korzystać z akumulatora wbudowanego. I to według mnie jest duża zaleta, bo w teorii przynajmniej zmniejsza ilość wydzielanego ciepła bezpośrednio w goglach, a one i tak już mają wentylator, który aktywnie chłodzi podczas rozgrywki podzespoły. A po drugie, jeżeli ten wbudowany akumulator nie jest cały czas rozładowywany, będąc jednocześnie ładowanym, to wydłużamy jego żywotność i po prostu na dłużej on nam starczy, a myślę, że warto o niego dbać, bo nie można go wymienić, a jego czas działania też domyślnie nie jest zbyt długi. Z paskiem natomiast możemy grać nawet ponad 3 godziny i szczerze mówiąc jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, abym chciał grać dłużej niż tyle, na ile pozwoliły mi te dwie baterie. Poprawia się także komfort, ponieważ gogle są lepiej wyważone, lepiej rozkłada się siła nacisku na twarzy. No i co? Myślę, że warto zaznaczyć, że mam już Elite Strapa wyprodukowanego po rozwiązaniu tych wszystkich problemów, które były na premierę, bo podobno na premierę niemalże połowa Elite Strapów była uszkodzona i po chwili dosłownie użytkownikom się psuła. Aktualnie żadnych większych problemów z nim nie mam. Jedynie sporadycznie zdarza się, że gogle tego paska nie wykryją i muszę wtedy go odłączyć i podłączyć, ale nie jest to żaden duży problem. No i chyba jeszcze nie wspomniałem, że dzięki takiemu paskowi, gdy on jest na stałe podłączony, to nie musimy oddzielnie ładować gogli i oddzielnie ładować tej baterii w pasku, tylko podłączamy jeden przewód USB-C tutaj i ładujemy wszystko jednocześnie. Drugim elementem, który postanowiłem wymienić dla zwiększenia komfortu, to interfejs twarzowy. Tutaj trzymam ten oryginalny, który przychodzi razem z Questem. No i ma on taką z przodu gąbeczkę, która niestety do najbardziej miękkich nie należy. Jest dosyć twarda, ponadto nie da się jej zdjąć, nie da się jej wyprać. Także jeżeli będziecie się pocić, a będziecie, przynajmniej w niektórych grach, to wszystko będzie wsiąkać w tą gąbkę, którą nic nie będziecie mogli potem zrobić. Także nie jest to ani higieniczne, ani wygodne rozwiązanie. Dlatego też interfejs domyślny zmieniłem na taki od AMVR. Dobrze mówię? AMVR, tak, sprawdziłem. Niestety nie mam jak go w tym momencie tutaj dobrze pokazać. W każdym razie jest to interfejs, który ma na rzepy przyczepiane dwie nakładki. Jedna to jest również taka, ona się chyba Ice Silk nazywa. To jest taki bardzo przyjemny i mięciutki materiał, który według mnie daje największy komfort, znacznie lepszy niż ten domyślny interfejs Questa. Ale mamy też w zestawie drugą nakładkę. Ta jest troszkę mniej wygodna, ale jest skórzana i nic w nią nie wsiąka. I jest idealna do gier, w których się będziecie dużo pocić, bo po prostu wystarczy ją potem przetrzeć, wystarczy ją przetrzeć i jest czysta, nie zaśmiardnie Wam, także naprawdę według mnie jest to świetna opcja i ponieważ są one montowane na rzepy, to dosłownie w kilka sekund możecie przeskoczyć między jedną nakładką a drugą. Jedyne co w tym interfejsie nie do końca mi się podoba, to utrudniona regulacja odległości interfejsu od twarzy, ponieważ interfejs Questa ma bardzo prostą regulację. Tutaj z boku są takie 4 poziomy. Po prostu wciskamy przycisk, przesuwamy i dobieramy odpowiedni dla danej osoby poziom odległości.
Natomiast interfejs AMVR tą regulację ma tylko 3-poziomową, to po pierwsze. Po drugie, są 4 punkty regulacji, a nie 2, jak w interfejsie Questa. A po trzecie, te punkty regulacji są ukryte jakby od wewnętrznej strony. I bez zdejmowania całego interfejsu z gogli jest to po prostu ciężkie do zrobienia. Także jeżeli współdzielicie gogle z kimś innym, kto woli mieć ustawioną inną odległość gogli od twarzy, to może być problem. Ale jeżeli są osoby, które dostosują się do tej samej odległości, to wtedy ten problem tak naprawdę nie istnieje, bo ustawiacie raz i zapominacie. Także po kupieniu tych 2 modyfikacji komfort z użytkowania Questa zdecydowanie się zwiększył. Jak na początku ciężko było mi te gogle trzymać przez godzinę na głowie, tak teraz 2 godziny, 2,5, nawet do 3 zdarzało mi się dobijać. I no przy 3 godzinach to nadal mimo wszystko nie jest najwygodniejsze urządzenie i trochę na tą twarz ciśnie. No ale wiecie, wtedy ciężko było mi wytrzymać godzinę, a teraz potrafię nawet 3. I choć nie jest najwygodniej, to jest milion razy lepiej. Zanim przejdziemy dalej, jest jeszcze jedno akcesorium, które może się przydać niektórym osobom i są to soczewki korekcyjne. Ja kupiłem takie od firmy VR Rock dla mojej dziewczyny i szczerze mówiąc nie bardzo jestem z nich zadowolony. Głównie ze względu na to, że ciężko jest je wsadzić na miejsce. Ponadto przy wciskaniu potrafią się obsunąć i jest wtedy ryzyko, że zarysujemy te soczewki wbudowane w Questa, których to wymienić się nie da, więc naprawdę na te soczewki w Questie trzeba uważać, nie tylko zakładając soczewki korekcyjne, ale także na przykład je czyszcząc, aby nie zarysować ściereczką tych soczewek. Nie wiem szczerze mówiąc tylko, czy jest to wina firmy VR Rock, że robią słabe soczewki, czy może jest to wina ogólnie sposobu ich mocowania w Questie, bo po prostu nie mam innych soczewek, nie miałem, nie mam porównania. W każdym razie mówię po prostu, że przynajmniej z tymi jest słabo. Mimo to jednak już po włożeniu, gdy uda nam się to zrobić, no to spełniają swoje zadanie i dziewczyna wszystko w goglach widzi wyraźnie, a ma wadę, jeżeli się nie mylę, minus 2,5 albo minus 2,25. Także jest to też mimo wszystko zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż na przykład wsadzanie Questa na okulary, bo okularami jeszcze bardziej ryzykujemy porysowanie wbudowanych soczewek. I prawie bym o tym zapomniał, mam jeszcze taki futerał, w którym można schować Questa, ładowarkę, kontrolery, wszystko tutaj bardzo fajnie siedzi. Jest to najtańszy, jaki tylko znalazłem futerał. Na AliExpress kosztował poniżej 100 zł. Śmierdzi niesamowicie jakimś klejem, jakimś tanim chińskim materiałem. Sam nie wiem, co to jest za smród. Do tego stopnia, że nawet Quest potrafi troszkę zaśmiardnąć i czasem podczas grania z tych nakładek na interfejs twarzowy to czuć. Ale poza tym smrodem jest naprawdę bardzo fajny. I układ w środku podoba mi się bardziej niż wielu droższych futerałów. No tylko śmierdzi. Gdy już mamy omówione akcesoria, które kupiłem oraz pewne niedogodności, których doświadczyłem na początku, przejdźmy przynajmniej na chwilę do pozytywów. Ponieważ kupiłem Questa w wersji 512 GB, to dostałem w gratisie także 6 miesięcy abonamentu Quest Plus, w którym to co miesiąc dostajemy 2 gry, które przypisujemy do konta i możemy ogrywać, póki abonament jest aktywny. A od marca 2024 Meta udostępniła także katalog gier Quest Plus, w którym gry co jakiś czas mają się zmieniać i jest to coś w stylu Game Passa na PC i Xboxa. Ponadto kupiłem też trochę gier w sklepie Questa za środki z reflinków oraz kilka produkcji w wersji PC VR na Steamie. Ogólnie jeżeli jakaś gra ma 2 wersje, zarówno questową jak i pecetową, to zazwyczaj wolę kupić tą wersję na peceta. Z 2 powodów. Pierwszy jest taki, że jeżeli w przyszłości postanowiłbym kupić jakieś inne gogle VR od innego producenta niż Meta, to nie stracę do niej dostępu, bo cały czas będzie na pececie i wystarczy, że te inne gogle będę mógł podłączyć do peceta. Drugi powód natomiast jest taki, że pecety są wydajniejsze niż taki mobilny Quest, także często grafika w grach w wersjach pecetowych jest lepsza. To jest ogólnie też według mnie spora zaleta Questa, że można z niego korzystać tak naprawdę na 2 sposoby. Możecie w domu w ogóle nie mieć żadnego peceta i wykorzystywać go tylko i wyłącznie jako gogle standalone
i nadal nie mając komputera ogracie wiele świetnych i najpopularniejszych VR-owych gier, a możecie też tak jak ja mieć gamingowego peceta, odpalić na nim Steam Linka, połączyć się z goglami i po prostu korzystać z mocy obliczeniowej waszego komputera do grania w te same gry, w inne gry, jak chcecie. Może akurat na Steamie jakaś gra będzie tańsza, więc kupicie na Steamie. Może w sklepie Questa akurat będzie tańsza, albo będziecie mieli środki z reflinków, to kupicie na Questie. No po prostu co kto woli. Ponadto gdy chcecie wykorzystać Questa 3 jako Google PC VR, to są tutaj też dwie świetne z tym związane rzeczy. Po pierwsze, to nie musicie tak jak w niektórych goglach rozstawiać tych stacji bazowych gdzieś w rogach pokoju, czy tam w rogach obszaru, na którym gracie. Owszem, być może dzięki temu w jakiś sposób cierpi dokładność śledzenia ruchów kontrolerów, ale ja i tak z tym, szczerze mówiąc, nie mam żadnego większego problemu na Questie. To jest pierwsza jakby zaleta, a druga zaleta jest taka, że Questa nie musicie podłączać do komputera przewodem. Możecie kompletnie bezprzewodowo grać, no bo jest tutaj wbudowana bateria, a z komputerem połączy się przez Wi-Fi za pomocą Steam Linka, Virtual Desktopa i działa to u mnie świetnie, nawet na routerze od dostawcy internetu. Nie czuję żadnego opóźnienia, nie widzę żadnych artefaktów związanych z przesyłaniem obrazu, wystarczy mieć po prostu dobry zasięg Wi-Fi. No i oczywiście, aby to było co najmniej Wi-Fi 6. Odstawmy jednak kwestię peceta trochę na bok i pomówmy o moich ogólnych wrażeniach z użytkowania tego sprzętu, bo w skrócie jest naprawdę fajnie. Quest 3 ma soczewki typu Pancake oraz ekrany LCD o rozdzielczości 2064 na 2208 na oko. Oczywiście są na rynku inne gogle, które mają na przykład większą rozdzielczość, ale tak jak wspomniałem na początku, osobiście nie mam żadnego większego porównania. Z tego co pamiętam, wszystkie starsze gogle VR-owe, których używałem, oferowały gorszą jakość obrazu, chociażby dlatego, że miały soczewki, jeżeli dobrze pamiętam, Fresnela, a nie Pancake. Sam fakt zastosowanych soczewek sprawia, że obraz jest ostrzejszy, aczkolwiek nie jest oczywiście idealnie, bo im dalej centrum obrazu patrzymy, tym ten obraz staje się mniej ostry. Jednak w centrum jest naprawdę ostro i tak naprawdę największą wadą według mnie są tutaj zastosowane ekrany LCD i ich poziom czerni, a w zasadzie to jego brak, bo wszystko co powinno być czarne ma tak naprawdę taki ciemnoszary odcień. Quest 3 to też jedna z pierwszych gogli oferujących przyzwoity pass-through, czyli widok na nasze otoczenie przez obiektywy umieszczone na froncie. Obraz co prawda nie jest idealnie ostry, przedmioty będące blisko kamer powodują zniekształcenia, widać trochę szumu, ale mimo to jest to bardzo wygodne, że bez zdejmowania gogli możemy poruszać się po domu, wykonywać jakieś proste czynności, czy na przykład sprawdzić coś na szybko na telefonie. Oczywiście nie byłbym w stanie chodzić z tym na głowie przez pół dnia po domu, ale do prostszych czynności jest jak najbardziej ok. W szczególności, że Meta cały czas stara się ulepszać pass-through i chociażby niedawno weszła aktualizacja, która nieco ulepszyła jakość obrazu. Między innymi widać teraz trochę mniej szumów, a także łatwiej jest używać telefonów czy komputerów, bo wcześniej często zdarzało się, że ekrany były prześwietlone i przez te prześwietlenia niewiele było widać. A teraz zostało to znacznie, ale naprawdę znacznie poprawione i ekrany dużo rzadziej widzimy jako prześwietlone. No i nie można też zapomnieć o możliwości obsługi samymi dłońmi bez kontrolerów. Trzeba mieć jednak do tego dobrze oświetlone otoczenie oraz trochę cierpliwości, bo nie zawsze działa to tak perfekcyjnie, jakbyśmy chcieli. Jednak po złapaniu wprawy można całkiem wygodnie wykonywać podstawowe czynności, a nawet znajdą się jakieś pojedyncze gry, które potrafią wykorzystać śledzenie dłoni. Ponadto obraz z kamer wykorzystywany jest też przez niektóre gry do trybu mieszanej rzeczywistości, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że większość gier, gdzie mieszana rzeczywistość jest podstawą gry, to robi duże wrażenie tylko na początku, a potem dosyć szybko się nudzi. Mieszana rzeczywistość wydaje mi się, że raczej lepiej sprawdza się w grach tylko jako dodatek, który można włączyć, ale nie trzeba. Zresztą na przykład w takim LEGO Bricktales po włączeniu podglądu otoczenia wyłączany jest anty-aliasing, przez co krawędzie stają się strasznie poszarpane i gra wygląda
znacznie gorzej, gdy widzimy nasze otoczenie. Ale póki co to jest jedyny tego typu przypadek, z którym się spotkałem i większość gier na szczęście graficznie nie cierpi po włączeniu mieszanej rzeczywistości. Moim zdaniem znacznie fajniej podgląd otoczenia sprawdza się, gdy na przykład chcę pograć w zwykłą, płaskoekranową grę z peceta i streamować ją na gogle, albo pooglądać YouTube'a lub jakieś inne filmy, tyle że po prostu na wielkim ekranie. Tak wielkim, że telewizora takiego w domu bym nie zmieścił. Bo Quest to nie tylko urządzenie do grania. Możemy oglądać na nim zwykłe filmy 180 czy 360, możemy przeglądać internet, możemy nawet zastąpić monitory naszego komputera takimi wirtualnymi i korzystając jednocześnie z fizycznej klawiatury oraz myszki, przenieść się do wirtualnej przestrzeni. Ja nawet w ten sposób montowałem kiedyś filmik na TikToka, jednak w tym zastosowaniu okazuje się, że rozdzielczość Questa jest jednak za mała. Tekst na wirtualnych monitorach niby da się przeczytać, ale jest to po prostu bardzo szybko męczące dla wzroku. Ponadto na przykład color grading filmu czy zdjęć odpada, bo ekrany nie mają wystarczająco dobrego kontrastu i odwzorowania kolorów. W teorii więc jest fajnie, w praktyce jednak sprzęt taki jak Quest 3 jeszcze nie domaga, głównie przez zbyt niską rozdzielczość ekranów, ale jest to już jakiś fajny zalążek tego, co czeka nas w przyszłości wraz z rozwojem technologii. Do grania na Questie jeszcze wrócę, a tymczasem chciałbym opowiedzieć kolejną ciekawą historię z problemami. Quest 3 na tyle spodobał się mojemu bratu, że miesiąc po tym jak ja go kupiłem, on również postanowił zamówić gogle dla siebie i zrobił to akurat w okresie, gdy była promocja. Promocja związana z reflinkami, bo skorzystał z mojego linku, w ramach której dostawało się po $60 za aktywację nowych gogli zamiast 30. No i gogle dotarły do brata, aktywował je 2 dni przed zakończeniem promocji, ale środków nie dostaliśmy, ani $60, ani 30. Napisaliśmy więc do supportu i to było jedno z najgorszych doświadczeń z supportem ever w moim życiu. Sprawę do supportu zgłosiłem zarówno ja, jak i mój brat, a ja dodatkowo zrobiłem to w 2 miejscach, raz poprzez stronę supportu, a raz na forum Mety. Także sprawa toczyła się tak naprawdę w 3 wątkach, a i tak mimo to uzyskaliśmy te $60 na nasze konta dopiero po około 3 czy 4 tygodniach. Na nasze zgłoszenia ciągle odpowiadały inne osoby, które ciągle mówiły co innego. Raz kazali na przykład nam czekać, drugim razem powiedzieli, że nie przypiszą tych środków, ponieważ ja miesiąc wcześniej już miałam ręcznie przypisywane środki i oni nie mogą więcej razy ręcznie przypisać. Innym razem mówili, że mogą dać nam tylko $30, ponieważ brat aktywował gogle niestety dosłownie kilka godzin po zakończeniu promocji, co oczywiście było nieprawdą i były jeszcze 2 dni do zakończenia promocji i było to też napisane w regulaminie. Jakby po prostu robili wszystko, abyśmy nic nie dostali, mimo że z reflinków skorzystaliśmy poprawnie w okresie promocyjnym. No ostatecznie po około 3 tygodniach $60 dostał na konto mój brat, który support mu ręcznie przypisał i powiedzieli mu, że przypisali zarówno jemu, jak i mi, ale mi nie przypisali. W moich wątkach support nie bardzo już w ogóle chciał mi odpowiadać, jakby co kilka dni dostawałem jakąś wiadomość. No ostatecznie jeszcze jakoś trzeba doliczyć tydzień na to, kiedy ja dostałem te środki $60, bo ostatecznie tam brat nadal wałkował ten temat, że ja nie dostałem. No i po łącznie 4 tygodniach zarówno ja, jak i brat mieliśmy te $60 na koncie, ale było ciężko, było naprawdę ciężko się z nimi dogadać. Gdy brat miał już swoje gogle, no to zaczęliśmy testować wszelkie funkcje społecznościowe, gry multiplayerowe itd. Zadzwoniliśmy więc pierwszy raz na wbudowanym w system Questa voice czacie. Awatar brata w ogóle pojawił się w mieszanej rzeczywistości u mnie w mieszkaniu, mógł się po nim poruszać, także wow, mega fajnie to wyglądało, był nawet dźwięk przestrzenny. Ale gdy tylko odpaliliśmy pierwszą grę, okazało się, że voice chat jest tak cichy, że dosłownie każda gra go zagłusza i nie możemy ze sobą rozmawiać w trakcie gry, bo po prostu siebie nie słyszymy. No więc co? Napisałem z tym problemem do supportu. Oni po dłuższej rozmowie ze mną, bo na początku kompletnie w ogóle nie czaili o co chodzi, powiedzieli mi, żebym napisał na forum, gdzieś tam w zakładce New Features, coś w tym stylu, żebym po prostu zaproponował dodanie nowego feature'u, jakim byłaby możliwość regulacji głośności w voice czacie.
Problem tylko w tym, że w VoiceChacie jest możliwość regulacji głośności i mieliśmy oboje z bratem ustawioną ją na 100%. Tylko nawet 100% jest za ciche. A więc support kazał mi zaproponować dodanie funkcji, która już istnieje, tylko działa, że tak powiem, w złym zakresie. Oczywiście nic na forum nie pisałem, wątek z supportem porzuciłem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu wołować tematu, którego oni kompletnie nie ogarniają. No i przerzuciliśmy się z bratem na połączenie głosowe przez Messengera. Oczywiście nie działa to już tak fajnie, że pojawia się jego awatar, mamy dźwięk przestrzenny i w ogóle, ale przynajmniej siebie słyszymy, bo Messenger nie ma skopanej regulacji głośności i można go wyrównać, a nawet dać jeszcze głośniej niż grę, choć jakość dźwięku przez Messengera jest dużo niższa. Jak się później okazało, to nie był koniec problemów z mikrofonem, bo jak wiecie, albo może nie, Quest 3 może robić screeny oraz nagrania z gier. I na nagraniach można dołączyć dźwięk z mikrofonu. Problem w tym, że przynajmniej u mnie ten dźwięk z mikrofonu na nagraniach jest niesłyszalny prawie kompletnie. Po prostu jakby coś tam tylko w tle delikatnie stukało, szumiało, nie da się usłyszeć kompletnie nic, co ja w trakcie rozgrywki mówię. I do nagrań już nie ma żadnej regulacji głośności mikrofonu, po prostu, przynajmniej na moich goglach, nie da się nagrać filmu z dźwiękiem z mikrofonu. A skoro jesteśmy przy screenach i nagraniach, to te synchronizują się automatycznie z chmurą Questa, a następnie mogą być odtwarzane w aplikacji mobilnej MetaQuest, która jest jakże udana, co potwierdzają świetne opinie w sklepie Play. Problem z tą synchronizacją był taki, podkreślam, że był, bo akurat ostatnio został rozwiązany po wielu miesiącach, że czasem niektórych nagrań i screenów z chmury nie dało się usunąć. Dlaczego? Bo aplikacja na Questie daje użytkownikowi dwie opcje usuwania. Usunięcie z gogli i pozostawienie w chmurze lub usunięcie z obu miejsc naraz. Problem pojawiał się po wybraniu tej pierwszej opcji, bo gdy nagranie zostało usunięte z gogli, to nie dało się go już usunąć z chmury. Aplikacja mobilna MetaQuest nie miała opcji usuwania, a na goglach to nagranie po prostu przestawało się wyświetlać tak, jakby nie istniało. I ludzie zgłaszali to na forum Mety już w 2002 roku, gdy jeszcze o Questie 3 nikt nie myślał. To jeszcze były czasy Questa 2. Meta potrzebowała jakieś 2 lata, aby dodać w aplikacji mobilnej przycisk do usuwania nagrań z chmury, bo teraz już taki przycisk jest. A wydawałoby się, że jest to podstawowa funkcja, bez której w ogóle chmura nie powinna powstać, nie powinna istnieć, to powinno być od samego początku. Zanim aplikacja została zaktualizowana o ten przycisk do usuwania nagrań, to trzeba było poczekać 30 lub 90 dni, aby te nagrania zalegające w chmurze zostały usunięte, bo był to czas, po jakim automatycznie one są kasowane z chmury. Sam nie pamiętam, czy to było 30 czy 90 dni, bo support Mety podawał różne okresy czasowe, bo oni sami nie wiedzieli. I ogólnie na początku ja napisałem z tym problemem do supportu Mety. To nie zgadniecie, co kazali mi zrobić. Najpierw kazali usunąć mi backupy save'ów z chmury, a jeżeli to nie pomoże, to kazali mi przywrócić gogle do ustawień fabrycznych. Chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że ani pierwsza, ani druga opcja nie była rozwiązaniem tego problemu i nie miała kompletnie nic wspólnego z nagraniami w chmurze, no ale support Mety tego nie rozumiał. Problem z usuwaniem nagrań z chmury potęgował też błąd w aplikacji aparatu na Questie, który to akurat istnieje do dzisiaj i polega na tym, że jak odpalicie tą aplikację, wyświetla Wam się lista nagrań, to czasem trzeba poczekać nawet minutę, aż wyświetli się poprawny status synchronizacji danego nagrania czy screena. Bo czasem aplikacja robi tak, że pokazuje wszystko jako niesynchronizowane, jako zapisane tylko lokalnie. I wtedy, jeżeli naciśniecie usuń, to Quest automatycznie usunie to tylko lokalnie. A na przykład potem po minucie okazywało się, że statusy się odświeżały i to nagranie, które już usunęliście, jednak było zsynchronizowane z chmurą. No ale było za późno, żeby je z chmury usunąć. Oczywiście teraz dodanie przycisku usuwania w aplikacji rozwiązało ten problem, ale niesmak pozostał. Wyobraźcie sobie, że ktoś mógł nawet przez przypadek zrobić screenshota z podglądem otoczenia, na którym było widoczne coś, co nie powinno być widoczne. I to trafiało do chmury, a potem okazało się, że nie możecie tego usunąć. No nie fajnie. Na koniec tego tematu dodam jeszcze, że przez długi czas nie działało też synchronizowanie nagrań dłuższych niż około 3 czy 4 minuty, ale ostatnio zauważyłem, że to też już działa.
A jeszcze dodam tylko szybko dla osób, które prowadzą profile na Instagramie, że jeżeli macie zsynchronizowane z chmurą Questa jakieś zdjęcia czy filmy, to jeżeli będziecie chcieli dodać relacje na Instagrama z galerii z waszego telefonu, to wiecie, przechodząc tam do galerii w aplikacji Instagrama, będzie wam Instagram mieszał zdjęcia z waszego telefonu z tym, co macie w chmurze Questa. Będzie to wszystko razem w jednej kupce i z tego co wiem, nie da się tego wyłączyć, więc jeżeli będziecie mieli dużo nagrań z gier, a jednocześnie dużo zdjęć z telefonu, to będzie gdzieś tam pomieszane i może to niektórych irytować. Mnie troszkę irytuje, bo w ogóle konieczność połączenia gogli pod konto Mety z Facebookiem, Instagramem razem bez sensu. W ogóle gdy pierwszy raz konfigurowałem gogle, to coś tam źle kliknąłem i wybierając awatar jakiegoś tam szkieleta na goglach ustawiło mi takie samo zdjęcie profilowe na Facebooku. Także niektórzy zakładają na przykład oddzielne konta Mety, aby nie łączyć gogli z Instagramem i Facebookiem. Wracając jeszcze na sekundkę do aplikacji mobilnej MetaQuest, myślę, że nie bez powodu ma ona oceny jakie ma i każdy w niej znajdzie jakiś tam swój malutki, ulubiony błąd. Ja na przykład nie mogę połączyć MetaQuest Move z Health Connect, ale pozwólcie, że w tą aplikację już nie będę się jakoś specjalnie zagłębiał. Szkoda też, że usunięta została funkcja wyświetlania na goglach powiadomień z telefonu. Fajnie za to, że Meta wycofała się z usunięcia możliwości streamowania obrazu z gogli na urządzenia z Chromecastem, bo mieli to zrobić, mieli usunąć i wtedy zostałoby jedynie streamowanie albo na aplikację mobilną na smartfony, albo na stronę internetową w przeglądarce na komputerze. A według mnie streamowanie na Chromecasta akurat jest najciekawsze, bo na przykład przychodzą do Was znajomi, chcą zagrać, chcą potestować, no to odpalacie streamowanie na telewizor, wszyscy siedzicie i widzicie, co widzi aktualnie grająca osoba. Kolejnym irytującym mnie problemem jest to, że gogle po podłączeniu przewodem USB do komputera nie zawsze go wykrywają, przez co nie wyświetlają powiadomienia, aby włączyć przesyłanie plików. Dokładnie takiego samego powiadomienia, jakie wyświetla się po podłączeniu telefonu do komputera, ponieważ system Questa bazuje właśnie na Androidzie. No i w takiej sytuacji, gdy to powiadomienie się nie wyświetla, muszę gogle zresetować. Ale nie zawsze, tylko raz. Czasem 2, 3 czy nawet 4 razy, zanim zaczną wykrywać one komputer i wyświetlą to powiadomienie. Oczywiście napisałem w tej sprawie do supportu Mety, już wtedy nie licząc raczej, że cokolwiek mi pomogą. No i polecili mi strzelić factory reset. Samo połączenie z PC-tem może też się przydać na przykład do zainstalowania SideQuesta, w którym znajdziecie nieoficjalne gry czy aplikacje, jak na przykład PPSSPP, czyli popularny emulator PSP, który w wersji na Questa potrafi przerabiać gry ze starej, przenośnej konsoli na takie dające się grać w trybie VR. Oczywiście nie jest to idealne, ale jako ciekawostka da się. Poza tym na Questie, z tego co wiem, da się też sideloadować zwykłe aplikacje z Androida, ale tego osobiście nie próbowałem. Ogólnie jeżeli chodzi o bugi w Questie, to sytuacja jest też taka, że część z nich pojawia się tylko u nielicznych użytkowników. I tak na przykład mój brat miewa problemy z podglądem otoczenia, który w trakcie rozgrywki w grę, która jest w pełni w wirtualnej rzeczywistości, ten podgląd otoczenia potrafi w pewnych momentach na przykład na sekundę się wyświetlić. I gdy akurat w tym momencie gdzieś się wspinacie albo uciekacie przed hordą zombie, to może się źle skończyć. I w takich sytuacjach użytkownik Questa zostaje tak naprawdę kompletnie bez żadnej pomocy ze strony producenta, ponieważ support nie pomaga, nie rozumie, co się do nich pisze, często rozmowa z nimi przebiega gorzej niż ze starą wersją czatu GPT. Po prostu w większości przypadków w ogóle szkoda czasu i nerwów na pisanie do nich. I tak naprawdę jedyne, co zostaje w takiej sytuacji, to przeszukanie Reddita lub też napisanie swojego własnego wątku, bo może jakiś inny użytkownik ma ten sam problem i może przez przypadek sam natrafił na jakieś rozwiązanie tego problemu, bo support mu raczej w niczym nie pomógł. Takich mniejszych czy większych problemów na pewno można byłoby wymienić jeszcze więcej, jednak zostawmy to już w spokoju, bo mimo tych wszystkich złych rzeczy, które tutaj powiedziałem o Questie 3, to nadal uważam, że jest to świetny sprzęt.
Są to jedne z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejsze gogle VR. Mają największą bibliotekę gier i aplikacji, która stale się rozrasta. A jakby tego było mało, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchamiać gry PC VR. Ponadto Meta jakiś czas temu wydała też komunikat, że otwiera swój system VR-owy dla innych producentów, więc można się spodziewać, że na tym samym systemie, na którym działa Quest, zacznie się w następnych miesiącach pojawiać coraz więcej gogli od innych producentów. Jeżeli dobrze pamiętam, jednym z nich ma być chyba Lenovo. Dlatego teraz powiem o kilku grach, które według mnie warto sprawdzić, szczególnie jeżeli dopiero planujecie kupić pierwsze swoje gogle VR. Superhot VR. Jest to znana polska gra. Jej wersja pełnoekranowa nigdy specjalnie mnie nie wciągnęła, ale wersja VR to po prostu coś świetnego. Musimy rozwalać przeciwników, którzy do nas strzelają, ale gdy my się nie ruszamy, to czas stoi w miejscu. Manewrowanie między pędzącymi kulami w wirtualnej rzeczywistości, jednocześnie próbując pokonać przeciwników, wymaga tyle ruchu, że nieraz rozgrywkę w Superhot kończyłem cały spocony. Jeżeli jednak po Superhot nadal będziecie mieli ochotę spocić się jeszcze bardziej, to spróbujcie Fit XR, bo jest to gra dla leniów takich jak ja, którzy chcą poprawić swoją kondycję lub zrzucić kilka kilogramów, nie wychodząc przy tym z domu. Do wyboru mamy wiele przeróżnych treningów, które naprawdę potrafią zmęczyć. I w zasadzie nie jest to taka typowa gra, a bardziej powiedziałbym usługa z planami treningowymi, ponieważ trzeba za nią płacić comiesięczny abonament. Fani walki z zombie koniecznie muszą zagrać w Arizona Sunshine, a szczególnie w drugą część. Niestety w obu grach można dopatrzeć się wielu niedopracowań, szczególnie grając w koopie ze znajomym, ale siekanie zombie na części za pomocą maczety naprawdę rekompensuje wszelkie bugi. Lego Brick Tales to kolejna bardzo fajna gra z fabułą i to nie tylko dla dzieci, choć na pierwszy rzut oka może tak wyglądać. Ja jako osoba dorosła świetnie się bawiłem rozwiązując zagadki i układając kolejne budowle z Lego, które miały nie tylko ładnie wyglądać, ale także pełnić określone funkcje. Dalej na mojej liście jest Beat Saber i jest to chyba moje największe VR-owe zaskoczenie. Zanim zagrałem w to pierwszy raz, myślałem, że nic nudniejszego niż przecinanie sześcianów mieczami świetlnymi w rytm muzyki po prostu nie da się wymyślić. Tymczasem okazało się, że jest to jedna z moich ulubionych gier na VR i aktualnie najczęściej właśnie do niej wracam. Eleven Table Tennis. Polecam dla każdej osoby, która chciałaby mieć stół do ping-ponga, ale nie ma gdzie go trzymać. Wirtualny stół nie zajmuje nic a nic waszej fizycznej przestrzeni, a miejsca potrzebujecie jedynie tyle, aby móc swobodnie wymachiwać ręką z paletką, tak aby oczywiście nie uderzyć w ścianę, co już mi się zdarzyło i to nie tylko przy grze w ping-ponga. Trackcraft to ciekawa gra, w której sterujemy malutkimi samochodzikami, pokonując na czas skomplikowane tory. Potrafi wciągnąć, choć nie ma zbyt dużo oficjalnych poziomów. Z FPS-ów poleciłbym Contractors, choć do tej pory trochę mało w to grałem, ale moje pierwsze wrażenia były naprawdę pozytywne. Jest to FPS, w który chyba najlepiej grało mi się na VR, głównie ze względu na to, że jest on najbardziej casualowy. Zanim pierwszy raz uruchomiłem Contractors, grałem też trochę w Onward, ale ta gra była dla mnie bardzo zniechęcająca, ponieważ w trybach PvP praktycznie nie byłem w stanie cieszyć się rozgrywką, bo ciągle byłem zabijany przez jakichś prograczy. Dopiero razem z bratem w trybach PvE dało się czerpać jakąś przyjemność, a Contractors już od samego początku jest po prostu przyjemne i da się w to pograć bez jakiegoś pro-skilla. Dla fanów Battle Royale poleciłbym Population 1. Mnie co prawda ta gra nie wciągnęła na dłużej, ale ogólnie grało się przyjemnie. Na dodatek jest free to play, więc nie trzeba wydawać żadnych pieniędzy, aby ją sobie przetestować. Mam świadomość, że jest też wersja nowa Contractors, która jest oparta o Battle Royale, aczkolwiek w nią grałem tylko w betę, więc nie będę się wypowiadał. Na pewno mógłbym coś jeszcze wymienić, ale ten film jest już i tak bardzo długi. A chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch grach, które są troszkę bardziej wyjątkowe. Jest to House Defender oraz Spatial Ops. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. A zapytacie, dlaczego są bardziej wyjątkowe? Ponieważ pozwalają one na lokalny multiplayer z innymi osobami w tej samej fizycznej przestrzeni. Nie, że wasz kolega gra u siebie w domu, a wy u siebie, tylko znajdujecie się razem w tym samym pomieszczeniu. Gry te niestety nie potrafią wykorzystywać skonfigurowanej w systemie Questa przestrzeni, a więc musimy zrobić to dodatkowo ręcznie w grze
I bywa to czasochłonne i szczerze mówiąc liczę na to, że w przyszłości gry tego typu będą mogły wykorzystywać przestrzeń fizyczną, która konfiguruje się w systemie Questa dla normalnych gier bez funkcji lokalnego multiplayera. No ale aktualnie wychodzi na to, że ten lokalny multiplayer, choć już istnieje, to nadal w bardzo małej ilości gier i ta konfiguracja jest troszkę bardziej skomplikowana. W każdym razie, House Defender i Spatial Ops są grami, które w większości osób raczej dosyć szybko się znudzą, ale mimo to uważam, że warto je wypróbować ze znajomym, jeżeli macie taką możliwość dla samego doświadczenia, bo jesteście ze sobą nie tylko wirtualnie, ale i fizycznie. Strzelacie do znajomego, który wyświetla Wam się na przykład jako postać szkieleta, ale jeżeli podejdziecie do niego, to nie przenikniecie go jak w zwykłej grze, tylko po prostu fizycznie na niego wpadniecie. Jest to dziwne, ale dosyć ciekawe i fajne doświadczenie. No i to na tyle. Mega duży film z tego wyszedł. Zabierałem się do nagrania tego już chyba od 2 miesięcy. I co? Mam nadzieję, że pomogłem Wam w podjęciu decyzji, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem Questa. Choć nie była to typowa recenzja, to mam nadzieję, że dowiedzieliście się właśnie czegoś więcej niż z typowej recenzji Questa. To prawda, że bardzo dużo mówiłem tutaj o błędach, o problemach i bardzo dużo narzekałem, a znacznie mniej mówiłem raczej o pozytywach, ale o pozytywach dowiecie się po prostu czytając recenzję tych gogli, bo te gogle mimo wszystko są świetne i według mnie nie będziecie zawiedzeni, jeżeli kupicie je jako swoje pierwsze gogle VR. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę pod tym filmem oraz zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i jeżeli chcecie kupić Questa, to zachęcam do skorzystania z mojego linka, który jest w opisie pod filmem. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.